wjeżdżamy Manchester. Jak się mówi na to miasto. Manchester, południowych Indii. Tak nie daje smogiem w tym mieście. Jestem zaskoczona. Normalnie mam po prostu całą twarz w pyle. Ale huk jak wszędzie. A poza tym wygląda normalnie. Każde hinduskie miasto. Jesteśmy w Coimbatore, mieście, które nazywane jest Manchesterem południowych Indii, znane z tekstyliów i z samochodów, ale przyjechaliśmy tutaj z dwóch powodów. Pierwszy, ponieważ znajduje się tutaj pewne miejsce mocy, a drugie, spróbować południowo-indyjskiej kuchni, no i kuchni tamilskiej, bo jesteśmy już w stanie Tamil Nadu, co widać po tym, jak byliśmy w Kerali, chociażby po tym, że zmienił się alfabet. W Indiach jest kilkanaście różnych języków, nie jest to tylko język hindi i w Tamil Nadzie mówi się po tamilsku. Jest też inny alfabet. W Kerali bardziej przypominał te elfickie zawijasy tolkienowskie, a tutaj już bardziej przypomina hindi. No po prostu witamy w Tamil Nadu. Hello! Idziemy teraz główną ulicą. Jechaliśmy tutaj 8 godzin, bo nie zrozumieliśmy dokładnie, jak tu można dojechać. Idziemy teraz do słynnej restauracji Shri Annapurna. To jest ponoć coś, co każdy, kto przyjeżdża do Coimbatore, powinien spróbować. To historyczna wręcz restauracja, ma kilka sieciówek, no i idziemy próbować. Wow, znaleźliśmy chodnik. Coś nieprawdopodobnego. Wprawdzie zaraz się kończy, ale jest to pewien ewenement w Indiach. No, to jest... Coimbatore jest też dużo centrów handlowych i ewidentnie to miejsce na zakupy. Tutaj co chwilę co chwilę... O! Pani Hidra, pierwszy raz spotykam. Hello! Hello, how are you? Good, how are you? Yes, I'm fine. My name is Sharika Begum. Hi, I'm Rose. Nice Yes, to meet nice you. to meet How are you today? I'm fine. Today very well. Okay, me Yes, too. Too. Okay, Thank yes. you. Where are you from? You're from here? I'm from Kerala. Oh, Kerala. We just been in Kerala. You Wonderful. come- Yeah. We were everywhere. Kerala, which place? We were in Trivandrum, in Munnar, Aleppuza, Aleppi. Yeah. So Where are you going now? just to grab some food. Okay. And tomorrow we want to see this Isha. Isha. Oh. Thank you. Okay. Yeah, Bye. yeah. Okay, nice to meet you. Bye. Okay, Nandi. Thank you, bye bye. Według staroindyjskich źródeł istnieją 3 natury – żeńska, męska i ta trzecia, która łączy obie. Hijra to społeczność transpłciowa, złożona z mężczyzn uznających się za kobiety. Obecni od 4000 lat w hinduskiej kulturze do dzisiaj budzą kontrowersje. Ta niezwykła kasta liczy nawet do 1 miliona osób. W 2014 roku indyjski rząd uznał hijry za trzecią płeć. Yeah. Very good cricket player. Thank you. Dobra, jesteśmy. Jestem bardzo ciekawa i podekscytowana. Tutaj już na wejście jest menu z dzisiaj. Nie mam pojęcia na temat połowy rzeczy, które tutaj są. Teraz gdzie mój ukochany? O, jest. Specjalnością południowych Indii jest dosa w różnych wariantach. Dosa, czyli taki bardzo cienki naleśnik ze sfermentowanej mąki ryżowej i z soczewicy. Podawany z różnymi sosami i w różnych wariacjach. I smażony i pieczony, zresztą mam nadzieję, że zaraz się przekonamy. Dobra, to jest... To jest dla mnie. Druga porcja to jest... No to dla mnie standardowa doska. Zjem to. W środku nie ma nic. Z kolei Piotrek ma tradycyjną masalę dosy, czyli ma w środku ziemniaki z cebulą przyprawione. Smacznego. Zamówiliśmy jeszcze jedną rzecz, która jest
się nazywa Paniaram i to jest też danie z południowych Indii i to są robione na parze takie jakby pierożki z ryżowo-soczewicowym nadzieniem i zaraz będziemy próbować. Ten pan cały czas tu stoi i się patrzy jak jem, co trochę dziwne. Okej, w środku nie przypominała pierogów, tylko bardziej takie ponczusie. Może być. Płaciliśmy za wszystko około 30 zł dwie osoby. Mam wrażenie, że ta kuchnia tamilska jest cięższa i na pewno nie sprzyja żadnej diecie. Żadnej. A tutaj taka przydrożna świątynia. Ładnie tutaj zdobiona. Dzisiaj widoki mniej spektakularne, ale przynajmniej nie mamy widoku na ulicę bardzo ruchliwą. Znaleźliśmy taki hotelik za $19. No, nie jest tu baza noclegowa w Coimbatore jakaś wybitna. Poza tym wczoraj trochę nas zmiotło i musieliśmy się leczyć starym, archaicznym sposobem, czyli whisky. Ale dzisiaj już jest super. Idziemy na śniadanie i idziemy zobaczyć to święte miejsce Coimbatore. Tradycyjnie jedziemy tuk-tukiem i tuk-tuk tu działa normalnie na Uberze, chociaż pan zadzwonił do nas i trochę negocjował cenę, bo na Uberze było 520 rupii, a pan zapytał się, czy jednak damy mu 600, więc się zgodziliśmy, bo 600 rupii to tam 34 zł, a jedziemy ponad godzinę do Isha Yoga Center, więc nam się opyla, jemu się opyla, a tuk-tukami, zawsze to jest dla mnie większa frajda jechać tuk-tukiem, chociaż dostajesz cały smog na twarz, ale jakoś więcej fanu i tak bardziej hindusko. Jedziemy! W Isha Yoga Center, czyli miejscu, które założył Sadhguru w 1992 roku. Jest to takie miejsce do medytacji i do nauki jogi. Ogromna przestrzeń, w której znajduje się świątynia i ta bardzo słynna głowa Shiwy. Sadhguru to jest najsłynniejszy w Indiach jogin, jest mówcą, jest też biznesmenem i bardzo historia jest dość interesująca. Sadhguru mianowicie nie skończył szkoły i był już tak zafascynowany podróżami swoim motocyklem, kiedy był w szkole, że postanowił zarobić na te podróże. I rzucił szkołę i założył fermę drobiu. Ferma drobiu dobrze mu szła, więc przez rok oddał je w ręce swojego kumpla i podróżował sobie motocyklem i w międzyczasie odkrywał właśnie jogę. Potem wrócił i założył dwa cegielnie i więc mu biznesy bardzo dobrze szły, ale im bardziej mu dobrze szło, tym więcej miał też czasu na medytację i właśnie na praktykowanie jogi i mówi się, że w wieku 25 lat miał pierwsze duchowe wglądy praktykując jogę. No i tak powoli jeździł motocyklem i zaczynał udzielać wykładów. I do dzisiaj jeździ motocyklami i udziela wykładów, mimo że już jest koło 70, czy nawet po 70. Jeszcze kawka. Thank you. Głowa Shiwy zrobiona ze stali ma 112 stóp wysokości i 112 symbolizuje 112 moksz, czyli wyzwoleń, które można osiągnąć uprawiając jogę, a także 112 czakr, które mamy w naszym ludzkim ciele. Robi wrażenie.
Wyszliśmy właśnie z miejsca, w którym nie można było mieć ani kamery, ani telefonu, więc niestety nie mogę wam pokazać tych niesamowitych budowli i właściwie podzielić się trochę dość świętą atmosferą. W każdym razie za bramą z takim wielkim wężem i właściwie tam wszystko jest ozdobione wężami, więc Slytherin lubi to. Za wejściem po oddaniu wszystkich naszych zbędnych rzeczy, jak telefony komórkowe, aparaty i plecaki, jest bardzo duża przestrzeń, w której znajduje się m.in. taka niesamowita okrągła świątynia w środku z takim monolitem. Przysiadłam na trawce, bo bardzo słońce daje, ale to, co mi się tam najbardziej podobało, to takie dwa źródła, jedno przeznaczone dla mężczyzn, drugie przeznaczone dla kobiet, w których można się zanurzyć i obie mają taką funkcję, że mają podnieść naszą pranę, czyli taką energię życiową. No i jest właśnie męska energia i jest żeńska energia. Bardzo piękne miejsce, jestem pod naprawdę dużym wrażeniem tego miejsca. Tutaj Piotrek się ścina. A tutaj są kurczaczki. Koteczki. Podobało mi się bardzo, generalnie fajne doświadczenie. Ile zapłaciliśmy? Zapłaciliśmy 100 rupii, czyli około 5 zł. O, kupię whisky. Hi! Can I have this whiskey 1848? Wydaje się, że ta whisky wcale nie jest taka zła. 250. Alkohol się kupuje tutaj w bardzo szemranych miejscach, więc czuję się, jakbym w ogóle nie miał kupować coś totalnie nielegalnego. Ale mamy to. Mamy kolkę. To tak zwany lek na wszelkie problemy żołądkowe w Indiach. Postcard. What's your names? What's your name? Okay. I like your eyelashes also. What's your name? Vasanti, And you? Kayalvili. Oh, you're very beautiful. Okay. No, wyskakuj z kaski. 50. 50 idzie.